Pa. Chodzi po menu normalnie. Ja pierdzielę. Działa. A działa światło, ty. A tylko jedna się świeci, kurczę. Nad tobą. Ty, wrzesień 2020. Ej. No, są takie tam. No to jest niedawno. Niestety, to wszystko jest totalnie opuszczone i po prostu tak sobie tutaj niestety gnije. Nie wiem dlaczego, czy to jest taki mój wiesz, jakiś błąd? Usłyszałem dźwięk wyłączania GoPro. Najgorzej to może być miejscowe, wiesz. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Dobra, także jestem tutaj w pewnym opuszczonym ośrodku wypoczynkowym. Jest ze mną Pawlo i generalnie to jest moje drugie podejście, ponieważ mam dla was naprawdę coś zarąbistego. A mianowicie w tym ośrodku stały przynajmniej jakieś 3 tygodnie temu takie 2 automaty do gier, takie zwykłe automaty arcade. I w plecaku mam tonę elektroniki, która powinna ten automat uruchomić. Nawet jeżeli płyty głównej tam nie będzie, czy nie będzie działał ekran, jestem przygotowany na to, aby go włączyć na tyle, aby był dźwięk i żeby chociaż działały przyciski. Jeżeli odpali monitor, to zarąbiście, bo prąd też mam, także mam nadzieję, że te automaty nadal tam są. Jesteśmy już obok drzwi dosłownie. No i co, no musicie oglądać do końca. Mam nadzieję, że ta eksploracja trochę zajmie i będzie faktycznie eksploracją, a nie to, że się odbijemy od porąbanych siekierą automatów. Ach. Dobra, słuchajcie, to wygląda, no kurczę, trochę rozwalone i zdradzę wam tutaj szczegół. Udało nam się tutaj włączyć ten automat. I jeszcze jest tam taki drugi, który zobaczycie w dalszej części odcinka. Także ja teraz pokażę wam, co jest w tym ośrodku. A pod koniec zajmiemy się odpalaniem, bo będzie warto, bo o dziwo się tym razem udało. Zresztą mogliście zobaczyć we wstępie. Ja pierdzielę, ta recepcja, jak tutaj byłeś, no to jest kurczę mega zniszczone. W ogóle jak oglądałem jakieś wideo tutaj, ty, tu gaśnica pianowa jest? Właśnie nie wiem, o co chodzi z... Może być. Myślisz? No. Gaśnica proszkowa. Plus jest taki, że tutaj akurat w tym budynku nie ma grzyba. No, ja na grzyba mam alergię, ale to już chyba wszyscy oglądający o tym wiedzą. Już tutaj coś było, tu jakiś dzwonek, czy... Co to było? Jest jakieś wejście na coś? No, to jest łamana jakaś ładowarka, w sensie, że został tylko ten czubek. Może jakaś kamerka na Wi-Fi była kiedyś wpięta, wiesz, że tak masz tą kostkę do telefonu i tak dalej. W sklepiku, widzę, że w sklepiku można było zrobić całkiem niezłe zakupy. Ale to chyba już ostatni asortyment tutaj. Ale ceny jeszcze się uchowały? 3,56 zł. No chyba 3,50 za jagiarka to raczej nie. O kurde ty. Dobra, kibelek jak kibelek, w całkiem niezłym stanie. Jeszcze są te karteczki covidowe. W ogóle. To są w ogóle jakieś zdjęcia z jakichś imprez. Coś tam jest, O Holender, patrzcie na to. No to już musimy to zamazać. A, to jest jakaś reklama usług po prostu, foto, wideo. No ja ślubów nie nagrywam, więc na mnie nie liczcie, ale kurczę, ile tu jest papierów, to są w ogóle jakieś ręcznie pisane protokół, marzec 1989, ty, kurna. Dobra, tu jest jakiś tam ośrodek, nie wiem o co tutaj chodzi, WLZ trójfazowy, międzyfaza, coś tutaj się nie zgadza. A nie, to jest oporność izolacji według wskaźnika ohmomierza w megaohmach, 120 megaohmów między fazą RS, no i tak dalej. No to w sumie dobrze. No to tak śmiesznie, że takie elektryczne akurat tematy się tutaj trafiły. Tu widzę, że kurna, ciekawie. O, w ogóle zobaczcie, czy kojarzycie takie pierwsze żarówki energooszczędne. To jest kurna relikt naprawdę przeszłości. Ja pamiętam, że tak jeszcze mieszkałem w innym mieszkańcu, nie wiem, w latach 90. właśnie w bloku, to mnie to kiedyś tata kupił takie, no 30 lat temu, kurna. To są opakowania pewnie po jakichś tam bezpiecznikach czy innych aparatach do rozdzielnicy. Kolejne informacje odnośnie tego środka, więc tutaj
Damianie Pelerynko, jak będziesz to montował, to proszę zamazać. A to jest schemat główny zasilania, tablica główna. Czy mamy tutaj licznik energii? Licznik na ogrzewanie jeszcze. Czyli też było elektryczne. No to też powiem szczerze, że w dzisiejszych czasach elektryczne ogrzewanie to chyba średnio, co nie? Ogrzewałbyś taki ośrodek prądem, który jest prawie że z tektury zrobiony? No. Ale powiem ci, że chyba ta łazienka znacznie w gorszym stanie. Tak? Mówisz? No, tutaj było lustro, ja już widzę, No. całkowicie na ziemi. A, faktycznie. Było wszystko praktycznie na ziemi, no. To było No całkiem niestety. idealnie, tam się daje. No to miejsce, dlatego też tak mi zależało, żeby jak najszybciej podjechać i ten automat tutaj przetestować. Jakieś świadectwo? Tak, a tutaj w ogóle kompania piwowarska. Może na jakąś kompanię trzeba uderzyć później. Kurs pedagogiczny, proszę bardzo. 44 rok A to chyba rok urodzenia, tak. A data Ty kurwa, to jak było powstanie warszawskie. 2003. Ja pierdzielę. Tak, zakaz palenia i tak dalej. No tutaj nie wygląda to dobrze. W ogóle są resztki tej żarówki energooszczędnej, takie same jak tam widzieliśmy. I myślę, że nie ma co filmować tego bajzlu. Ja bym poszedł do kolejnych części, na przykład na kuchnię, bo tutaj też jest w ogóle taka fajna kuchnia, taka sala, taka bankietowa, to raczej to chyba byłoby wyolbrzymienie co do tego środka. Ale zobaczcie na to, że normalnie tutaj mogły się dziać różne jakieś imprezy. Na przykład komunie i tutaj chodzili mali komuniści. Ale naprawdę jest to w strasznym stanie. Ja pewnie nie popieram takich zachowań, bo na zdjęciach w necie ten ośrodeczek wyglądał jeszcze naprawdę zacnie, a teraz wygląda jak po prostu taki pierdzielnik. Tam w ogóle zostały jeszcze jakieś balony po czyichś jakichś tam urodzinach czy coś. Tutaj chyba ktoś nie ogarnął, że okej, bo to było tak zamknięte po prostu. Ja pierdzielę. To jest rozwalone. To są w ogóle jakieś takie ozdobne jakieś pineczki. Co to kurna jest? Jakieś korale ktoś rozwalił? Szkoda, że to nie bursztyn. To jest jakieś siedzenie dla dzieci. O kurczę blada. Ja pierdzielę. Tu jeszcze ktoś koszyczek powiesił, ale kurczę. Szkoda, że to jest tak zniszczone. Jestem ciekaw, jak kolejne budynki wyglądają, bo to jest tylko pierwszy. A jest ich tutaj zdecydowanie więcej. No, tutaj pani Magda opierdzieliłaby wszystkich równo. Kto taki burdel tutaj zrobił? Ty, wrzesień 2020. Ej, No, są takie tam. no to jest niedawno. Ja zauważyłem, że była ostatnia to była 2021 rok. Czyli początki To była taka teoria, że ten budynek działał najdłużej ze wszystkich na tym ośrodku. Aha. Że nie go wynajmowali niby od właśnie jakiejś imprezy okolicznościowe. No tak, no A to... tamte wszystkie wcześniejsze, które będą już znacznie Mhm. wyglądały na starsze, no to puścili po prostu i powrócili wcześniej. Okej. I nie było opłacane po prostu. No jak mówisz, że tam był grzyb, ale kurna, ty 2020, 2021 to przecież pamiętam, że 2021 ja byłem wtedy ostatni raz w strefie. Właśnie pod koniec i 22 rok przyniósł to, co przyniósł. Wszyscy pamiętamy. Właśnie chyba oficjalnie to przez COVID upadło. No. Bo tutaj cały ten... No tak by mi to też pasowało, w sensie z tymi datami, a jak tak powiedziałem o kuchennych rewolucjach, to akurat prymat, wszystko się zgadza tutaj. Podczas COVID to jeszcze przez chwilę działało, bo wiesz po czym zauważyłem? No. W wielu miejscach są środki dezynfekujące i te naklejki takie wiesz. A no tak, że myj ręce. był tak, w tej łazience, jak szliśmy do tego biura to było. Więc to prawdopodobne. O, menu na przyjęciu komunijnym, napoje gorące, rosół wiejski, zakąski zimne. Mamy tu jakieś pasztet domowy, napoje cola, 4 zł za litr. To i tak niezła cena, kurna. A tego nie zauważyłem, no. 4 zł za litr coli w jakiejś knajpie? Znaczy, no to tak nawet nieźle.
Teraz to za pół litra to 10 zł jest. A i to jest to samo, Klaudia i Tomek. Patrz, tu jest data. W wrześniu 18 roku. Klaudia i Tomek mieli przyjęcie weselne. O, to się musiało dziać wtedy na tej sali. Pewnie biegał jakiś wujek. Wszystko tak samo. O, jest i główna rozdzielnica i wiele różnych kapsli. No, wyłącznik główny raczej już nie zadziała. Ale w ogóle co zauważyłem, to zobaczcie na to, że ten kabelek tutaj główny to był miedziany. Więc ktoś się nieźle obłowił. To w sumie wszystko było chyba miedziane. A nie, to jest aluminiowe. Akurat. Tutaj miedziane. Ale szkoda, że ktoś się połaszczył na, nie wiem, dlatego przewodu mogło być, ale no jakieś mocne 2 metry. Znalazłeś ziele angielskie? Nic tu nie ma. Ty, ale jest kasza jak lana. Ale nie, to jeszcze to Aro w ogóle też istnieje? Wiesz co? Szczerze nie zwróciłem nigdy uwagi na to. No pamiętam, że dużo przez jakiś czas było tych właśnie produktów Aro. Jeszcze Tesco miało te swoje, wiesz, Tesco Value i tak dalej. Ty, jakie Z innymi bajerami właśnie. No. wiesz, zaraz zobaczę, ale ty patrz jakie piecyki. Ja pamiętam jak kiedyś moja ciocia, a to ciocia już nie żyje niestety, miała taki właśnie piecyk i pasztet, wiesz, tam w nim piekła i tak dalej. Mówię, kurczę blady, to 30 lat temu. Może w środku jeszcze jakiś pasztecik się uchował. Wiesz co, nie chciałbym tego otwierać. Chyba, że ty masz ochotę, no to śmiało. Otworzyłem taką lodówkę tutaj, tak śmieję. I co? A. Nie. Dobrze, że nie wyszła do ciebie ta lubka tam. O kurczę ty, ile tu jest rzeczy. Jakie fajne takie miseczki na jakąś sałateczkę. Sałateczka jeżynowa by w tym idealnie wyglądała. O, poszklanie i narusztowanie. Kurna, to jest pęknięte. O, i serduszka. To pewnie na właśnie to przyjęcie weselne, które tam było na tej tablicy. I kolejne rzeczy. Ty, w ogóle nie wiem czy ale ten serek, o i torba z Tesco, ten serek, twarożek, to kurna po dziś dzień jest. Ciekawe po co to zbierali. Patrz, 2019. Sporo tego tam mają. Tylko tak sobie myślę po co mu... Ty, a właśnie, a jak się robi jakieś galaretki, czy jakieś zimne nóżki, czy coś, to w sumie taki pojemniczek, żeby to przełożyć. No tak, okej, to mogło mieć sens. Do jajek jeszcze są tutaj widelce. No, szkoda, że to wszystko po prostu... O, szczęść Boże parze młodej. Szczęść Boże młodej parze, o. No niestety, to wszystko jest totalnie opuszczone i po prostu tak sobie tutaj niestety gnije. Dobra, ty chyba idziemy. O, masz jakieś skarby? A. No, to są jakbyśmy baterii nam brakowało. Kodak, bo już dawno nie produkują baterii. Ty, jaka maszyneria tutaj jest. Co to robiło? Jest jakaś grzałka. Czujnik temperatury. Tu się pewnie coś wylewało, ale co to robiło w ogóle? To jest jakiś pulpit sterowniczy do tego. Ogólnie dużo złomu na nas. Tak, ale wiesz co, nie, no bardziej patrzę. Kurna, jak to urządzenie działało. A, bo tutaj to się nie zamyka. Może to zmywarka była po prostu. Taka wielka strasznie, bo patrząc po tych ikonkach, że tu są jakieś narysowane kieliszki, szklanki, tutaj jakby dysza, która byłaby tutaj, a tutaj talerze, że mają być po skosie, no to w sumie by pasowało pod taką zmywareczkę. Ale z jakimś zbiornikiem, kurczę, wielkim. No zobacz, Powiem ci, że- to z 10 litrów by weszło. Nie wiem jak ty, ale my jak doszliśmy do tej kuchni, No. to mam taki vibe właśnie tego ośrodka, No. nie mogę powiedzieć nazwę, wiesz, ten ośrodek niedaleko,
Okej, ale no tam był ten vibe taki jeszcze Tam bardziej był taki kolonijny. właśnie vibe, jak Ale wchodziłeś to do był klimacik, mimo tego, że on był nawet bardzo zniszczony. Gdzieś nawet ostatnio też rzucałem tam film z tego, tak w sensie ten, w którym gadałem, czemu mnie nie było, ale ale kurczę, w ogóle szkoda, że tam spalili ten główny budynek, tak. bo on był najfajniejszy, on był najlepiej zachowany. Tam był niezwykły klimat, ja tam Tak. żeby przespać się w ogóle. No to teraz już będzie trochę ciężko, chyba że na tych zgliszczach. Dobra, znajdźmy wyjście i To wiesz co, chyba ten będzie szybciej, bo tam masz połączenie wyjścimy. z tym automatem. nie wiem dlaczego, czy to jest taki mój wiesz, jakiś błąd? Usłyszałem dźwięk wyłączania GoPro. Wiesz, tit. Chyba że coś tam się w tle pozblepiało. No raczej nie moje, bo ja nie mam baterii w środku. Dobra. To bardzo dziwne, bo ja nie mam A GoPro. mamy weekend, więc wiesz, dużo osób sobie jeździ na urbexy. Ty, akurat wyszliśmy z tej strony, sanitariaty. Pralka. Jakie lampeczki, ja pierdzielę, ty. Jakie kurwa retro. Zobacz. No właśnie, wiesz, do tego nawiązuję, że to starusieńkie bardzo. Szkoda, że takie popękane. Tu będzie chyba rok produkcji, bez tabliczka znamionowa. W ogóle zobaczcie, tam jest chyba jest na twoim. Patrz. Elektryczny, choinkowy komplet szeregowy. Czy jak idziesz do jakiegoś sklepu i chcesz kupić lampki, to tak, dzień dobry, mają Państwo elektryczny, choinkowy komplet szeregowy. Polam, właśnie Polam, czyli później ta firma się nazywała Elgo, więc też jest chyba opuszczona. Klasor, ale tu nie ma daty. No niestety, nie ma daty, ale to są, wiesz, na bank lata, kurna, nie wiem, 70, 80, ale bardzo ładne. I kolejna rozdzielnica i tu akurat już jej nie ukradli. O, są jeszcze obrusiki, jakbyśmy chcieli zrobić przyjęcie urodzinowe. I ręczniki nawet, gdybyśmy się zameldowali tutaj w ośrodku pod Grzybkiem. I jest ten piękny automat. Już mówiłem to wcześniej, ale udało się go uruchomić. Mieliśmy dźwięk, dało się sterować. Więc musicie tutaj poczekać, bo z Pawłem tutaj graliśmy w Tekena. No. Tak, więc możecie obstawiać, kto komu dobywał. Zbliżamy się do bramy. Coś jedzie chyba? Tak. A jedzie. Najgorzej to może być miejscowy, wiesz. Wiesz co, no na pewno lokal jakiś, bo... Bo że z skuterkiem to się ktoś nie wybiera na drugi koniec Polski. Docieramy do drugiego budynku. Zobaczcie, jaki postapokaliptyczny plac zabaw. O! Tu jest jeden budynek, a tam jest drugi. O. No nie wygląda to. Ty, w ogóle tam kawałki dachu odpadają. Ja pierdzielę. Tak? No to nie, no ten nie wygląda na... Znaczy górne piętro i tylko wyłącznie się paliło. Okej. Ty wiesz co, już tutaj czuć tego grzyba. No, to jest chyba... No, to naprawdę. Dobra, ja poczekam. Dobra, skoro z tej odległości już czuć, to powiem wam szczerze, będzie taka dosyć szybka eksploracja. Bo powiem wam szczerze, że już tutaj jest mega wyczuwalny ten zapach. Tam nawet kałuża jest, a na zewnątrz jest w miarę ciepło. To jest jakieś zniszczone lustro. Są pokoje. Zaczniemy od końca. One nie wyglądają na zbyt... Ale kurna. Poza tym, że ktoś zerwał tutaj oświetlenie, pewnie instalację zrywał, no to te pokoje są całkiem nieźle zachowane. Patrzcie, nawet włączniki są normalnie na ścianach. Można sobie klikać. 3A. No tutaj to już jest zdecydowanie większy bajs. Ja w ogóle dziś widziałem na zdjęciach, że były fajniej zachowane. Zobaczcie na to, jaki zestaw tutaj jest w ogóle.
No, mocny PRL. I tu jeszcze był, prysznic. Tutaj ta kratka. No, troszkę nieprzyjemnie, ale w sumie no takie lata 2000 bym powiedział, z reliktami z lat, podejrzewam, że 90. może, tak, jeżeli chodzi o te rzeczy. Chociaż sam kibelek to jeszcze wcześniej. Ale nie wydaje mi się, żeby to był taki typowo perelowski, bo one wtedy trochę inaczej wyglądały. No te pokoje tak samo będą wyglądały. Myślę, że zerkniemy, jaki stan jest tutaj. O cholera, jest tam telewizor w ogóle. A wiecie, że dzisiaj mam przetwornicę. Odpalimy telewizor. Zobaczymy, może coś odbierze chociaż. Co to jest w ogóle? A nie, chyba nie odpalimy. Już jest obudowa zdjęta i pewnie ta. A szkoda. A szkoda. Nie wiem, czy to słyszeliście. Coś walnęło ewidentnie. A to jest klimat. Kogoś słyszałem tam. O! Kanciapka z telewizorem. I jest cały. I tu jest jaka szafka. Szafka normalnie jak na jakieś leki czy coś. Tutaj kolejna taka. I kolejny telewizor Thomson. Też cały. Tylko że tutaj jak to jest tak otwarte, to wiecie, jak może to się skończyć. A że to drabinka jest, ja chyba zaraz sobie wyjdę na zewnątrz. No, te piętra tutaj. O kurczę blady, zobaczcie. Ten pokój. Jest tu straszny grzyb. Zobaczcie na tą podłogę. I to wszystko. Powiem szczerze, masakra. Pokój jest tak jakby w nienaruszonym stanie, ale zniszczyła go ta pleśń. Och, dobrze jest tutaj to okno, powiem wam szczerze. Tam dalej jest taki grzyb, że naprawdę, tak jak widzieliście przed chwilą to pomieszczenie, to tutaj na przykład rośnie paprotka. Nie wiem, czy ją widać, ale nie chcę tam wchodzić. Ups, jeszcze jakaś pajęczyna, bo aż się ciężko oddycha. Tam jest, mimo tego, że to tam za... Nie wiem, co tak trzasnęło. Jest tu kto? To wiatr. To wiatr po prostu trzaska tymi drzwiami. No jest to mega creepy. A tam jest jeszcze jeden budynek. Zobaczcie, ile mamy zwiedzania. Przejdziemy sobie teraz. Myślę, że na daszek zerkniemy, jak to wygląda z góry i lecimy do piwnicy, bo tam też parę jest ciekawych rzeczy. Kolejne tu takie radyjko. O kurde. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zamknie. Zobaczcie, jakie katakumby. I tu też ten zapach straszny. Jest nawet grill. Jakieś graty kolejne.
Dużo różnych drzwi. To jest chyba komplet parkietu po prostu. Tam w oddali jeszcze popakowany i czekał pewnie na jako zapas, a może na remont jakiejś sali. Ej, to są kijki do nart biegowych? Tak, i tu są narty. Zobaczcie. I to jeszcze narty, które mają po rosyjsku napisy. To są rosyjskie narty. Ja pierdzielę. Patrzcie, oś. Nie wiem, to co chodzi. 79, 82, 83, 4, 86. Ciekawe. O co z tym chodzi? Ale no kurczę, relikt niezły. I gaśnice. Dużo gaśnic. I to... Nie wiem, czy to nie są właśnie te pianowe, czy coś. Jest kontrolka. 90 rok. Czyli 1990 grudzień. Idę stąd, bo tutaj jest po prostu strasznie. O cholera. Tutaj jest już aż ciężko. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Ale na ścianach to, co się dzieje, to jest jakaś masakra. Patrzcie na tą pościel. Wszystko sączy się z tego sufitu. Pajęczyny. Jeszcze więcej pajęczyn i jeszcze więcej grzyba. To podejrzewam, że było przezroczyste. Ale już nie jest. Ja pierdzielę. Ty, ja pierdzielę. Ile jaka tam jest straszna ta wilgoć. To jest tragedia. No. A tam na górze gdzieś w schowku stoi jeszcze duży telewizor. Ale tak, ale nie mamy żadnego źródła wideo, żeby do niego podłączyć. Ty, jaki placyk zabaw, ja pierdzielę. No naprawdę, to jest totalnie świat post-apo. Opuszczony ośrodek wypoczynkowy. No znów z wejściem nie ma większego problemu, po prostu wszystko jest otwarte. Nawet nie ma tabliczek, ale chyba to piętro tutaj, to ono się w ogóle paliło. Bo zobaczcie, że tutaj te ościeżnice okienne, czy tam framugi okienne są po prostu totalnie stopione. Ale reszta wydaje się być w porządku. Okej. No tutaj jest jakby nieco nowocześniej, bym powiedział. W ogóle te drzwi, które są tutaj, to są drzwi Peposz. Czyli one mogły pełnić rolę bariery w przypadku pożaru. A i to samo jest z tej strony. Ten ośrodek widać, że był remontowany, bo zobaczcie, że są nowe drzwi przy pokojach. Łóżeczka dalej takie same. I jeszcze te płyty takie pliśniowe, czy jakie to tam się nazywało. No i telewizorek CRT. W ogóle nie wiem, po jaką cholerę go ktoś rozbił. No widzę, że całkiem niezły głośnik był w tym modelu. Zobaczcie, jaki subwooferek, taki buferek, no. Po co zostało to rozwalone, no to trochę nie wiem, bo chyba ktoś liczył, że on jakby wybuchnie czy coś. Ale zobaczcie, że normalnie ta miedziuszka tutaj została, więc to chyba nie złomiarz. Albo został spłoszony po prostu. No troszkę szkoda. To telewizor 29 cali, można po kineskopie zobaczyć. 29 coś tam, bo pewnie chodziło o przekątną. Tak, to jest taki subwooferek mały, bo tam są głośniki normalnie z jednej i z drugiej strony. O, jest i ten. Wnętrze lampy.
które sobie gdzieś tam tutaj było tego, było początkiem działa tego elektronowego. Tam znów to samo rozbite. Zobaczmy, może na końcu korytarza pokoik będzie w dużo lepszym stanie. No tutaj to nie wygląda. Ale za to tam. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Tutaj ewidentnie ktoś robił jakieś dziwne foty. No zobaczcie, jak to wszystko jest pomazane okrutnie. No powiem szczerze, że autorze, puknij się w łeb, okej. Niby jakoś to jeszcze wygląda, ale kurna, dewastujesz po prostu miejscówki czyjeś. No jak tak można? Co to w ogóle za urbex, żeby odpierdzielać taką manianę? W domu sobie pomaluj. I tam sobie zrób wystawę. Bo już to nie w jednym miejscu widzę jakieś tego typu tutaj połączenia. Tego srebrnego, czarnego i tak dalej, to różne takie symbole. Tu jakiś wąż jest dla odmiany. Jakieś kurna demoniczne, dziwne rzeczy. Masakra. No ja nie, jak możecie się wypowiedzieć w komentarzach, no ja nie lubię, powiem szczerze, takiego kurna mazania, bazgrania i tak dalej. No szczególnie, że dzięki temu nie mogę zrobić zdjęć ładnych, fajnego, zachowanego pomieszczenia, bo są po prostu bazgroły po całym, już nawet podłoga, ściany, te sprzęty, wszystko jest pomazane. Dawajcie znaka w komentarzach, co ty myślicie. A ja lecę tutaj na górę, na dół i widzimy się przy automatach do gier, bo tak na dobrą sprawę to mnie tylko trzyma w tym ośrodku, że są te automaty i że udało się je włączyć. Ach, chodźmy na górę. O cholera! Zobaczcie na to, co tutaj się stało. Tutaj ewidentnie ktoś coś podpalił. Te okna, te drzwi te musiały być otwarte, dlatego to poszło dalej, ale te były zamknięte i zobaczcie tą różnicę. Widzicie? Zamknięte drzwi, które były taką grodzią ogniową, przytrzymały jakby to zadymienie i tylko lekko tutaj się obkopciło, a z tej strony te, które były otwarte, zobacz jaka tu musiała być temperatura, żeby ta klamka spłonęła, a i tak nadal działa. Dobra wiadomość, tak. I macie tutaj różnicę. Tak się dzieje, gdy te drzwi Peposz są otwarte. Zobaczcie. Widzicie? Ktoś ich nie zamknął, wybuchł pożar i te wszystkie gorące opary po prostu zaczęły topić i nadpalać instalację. Zobaczcie, jak te gazy muszą być gorące, żeby tutaj po prostu te wszystkie przewody zaczęły spływać. Nawet zobaczcie na jarzeniówkę. Niby jest zaczepiona dalej na tych kabelkach, ale po prostu to było tak gorąco, że zaczęło się to wszystko tutaj palić. A te otwory, te podejrzewam, że są takie kontrolne otwory zrobione przez straż pożarną. A gdy po prostu chcieli dogasić strych, no bo skoro tutaj było teraz, nie wiem, podejrzewam pewnie z 300 stopni, może nawet trochę więcej, no to mogło się tutaj coś zapalić. Ja pierdzielę. I okna też są krzywo, więc nawet ta temperatura tak zadziałała. A tu macie porównanie drzwi, które nie są Peposz. Widzicie? Normalnie ten dym tutaj przechodził dalej. A, no tutaj też w tej łazience musiało się zrobić całkiem ciepło. Zobaczcie, jak się zaczęło to wszystko topić. Ta kratka wentylacyjna. Widzę, że urbex przerodził się w rozkminianie, co się dzieje w przypadku pożaru.
Ale no to wydaje mi się, że to całkiem takie ciekawe spostrzeżenia, bo wiemy, że tego typu drzwi trzeba zawsze zamykać. I w ogóle powinien być tutaj taki samozamykacz. Gdyby on był zamknięty, to by nie było problemu. 2020. Kontrolka Peposz. W sensie kontrolka... No. Ej! Ta piwnica jest zdecydowanie większa niż tamta. Okej, jest licznik. Są kolejne drzwi. Otwarte w godzinach 5:22, no to wszystko się zgadza. Toaleta. Taka duża toaleta. Ej, patrzcie na to. Są kolejne takie sale. To pewnie była jakaś taka świetlica, bym podejrzewał. Albo coś takiego, bo w piwnicy to raczej tutaj mógł stać, nie wiem, jakiś stół do ping-ponga, jakieś tam inne rzeczy, żeby te dzieci mogły się tutaj bawić. O, jest kuchnia. Kuchnia. Wylęgarnia komarów. Miele. Boże, jaka stara pralka. Ile tu rzeczy zostało. Zobaczcie, jakie talerzyki fajne z takimi zdobieniami. A tutaj jest zestaw dla dzieci. Taka mini kuchnia. Niech się uczy gotować od małego. Wazoniki. I cała calusieńka zastawa. I są znicze. No w sumie teraz dla tego obiektu tylko znicz został. Jakiś śmieszny tam dzbanek. Dzbanek albo czajniczek bardziej. A to są takie podstaweczki na serwetki. Taki mały dzbanuszek. To jeszcze ten kryształowy chyba czy coś. Taka, nie wiem po co to może być, taka salaterka, czy coś, nie wiem jak to nazwać, to jest różne dziwne. O, a to są patery? Chyba tak. Piękne, piękne, piękne. Oj, tu ich jest więcej jeszcze więcej. Ładne. Kolejne czajniki, tam wazoniki. I tam jeszcze więcej jakichś tam rzeczy. No ma to swój taki kurna klimacik. Nie wiem, czy coś wam tutaj nie pasuje, ale ten stelaż tutaj dookoła to robił jako takie zamknięte drzwi, jako ściana wręcz. Tak. To bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Zobaczcie, to jest oprawa uliczna. Malaga chyba? Czy jak ona się nazywa? Że będzie widać produkcję. Nie, to jest zamknięcie, a tak jest otwarcie. Aha. Ktoś tu zrobił chyba pewną modyfikację, żeby to się samo nie otworzyło. Dobra, no ale to chyba jest, to się chyba Malaga nazywa, czy jakoś tak. No możecie mnie poprawić, ale coś jakoś tak. Jakie stare te oświetlenie typowe PRL. Chyba też wyprodukowane w tej samej fabryce. I drut kolczasty. Cała rolka drutu kolczastego pewnie miała pilnować ten obiekt, a raczej utrudniać wejście. Jest rowerek treningowy. I wylęgarnia telewizorów. Takich srebrnych, a tam są chyba kolejne drzwi. Więc przejdę tędy. Kolejny ten. A, okej. To jest po prostu takie wyjście. Typowo do zaplecza technicznego.
A to jest węzeł cieplny. To jest jeden ze zbiorników, boiler. A tutaj przechodzimy do węzła centralnego ogrzewania. Czyli tutaj ogrzewanie nie było na prąd. Przynajmniej w tej części. Tylko są dwa wielkie piece. Piece czy kotły. No, centralne ogrzewanie. Centralne ogrzewanie, wiecie o co chodzi. Kocioł wodny żeliwny. I rok 2002. Czyli po modernizacji, proszę Państwa. I jeszcze jeden. 84. 84 i 2002. Może któryś po prostu im tam pękł i tak dalej. Zobaczcie, mieli taki głośniczek przynośny Ibiza. I zobaczcie na to. 99 rok. I to tak stoi. 35 lat. Znów coś słyszałem. Tylko te drzwi tam trzaskają, chociaż powiem szczerze, to jest strasznie zdradliwe w takich miejscach. Bo coś tam regularnie hałasuje. Stara torba Reserved. Tutaj też jest dużo skarbów do oglądania. O! Patrzcie na to. Co tutaj się dzieje? Jest grill. Kolejne zniszczone telewizory. Nawet jest opakowanie po telewizorze LCD. I taka składana ławeczka. Fajna, z oparciem. Dużo różnych farb. To jest chyba góra odkurzacza, takiego przemysłowego. Faks. Ja pierdzielę. I są wycieraczki do jakiegoś samochodu. I tam, co my tutaj mamy za elektronicznych sprzętów, na co możemy teraz popatrzeć sobie. Ja teraz od razu się tak śmieję, wiecie o co chodzi? To jest dekoder wyprodukowany przez Nokię i po prostu to jest dekoder satelitarny. Widzicie, no to jest napisane Astra, czyli nazwa satelity, która w latach 90. była tutaj w Polsce często odbierana. Mało było kanałów po polsku, ale no to był właśnie ten czas, kiedy telewizja satelitarna zaczynała gościć w domowych telewizorach. A tutaj jest kolejny inny tuner satelitarny. Ten nie wiem. I widzę, że tutaj czuć znów tego grzyba i nie chcę szczerze tego bardziej przewalać. Ale no to 35 lat temu. Kasety, zobaczcie. Pop Music 1989. 1989. Albano Romania Power. I tu jeszcze lista utworów. I to jest kaseta. Jasna cholera. Moi drodzy, z tego kiedyś się słuchało muzyki, zanim weszły płyty CD, których też pewnie nie pamiętacie. To jest zwykła kaseta magnetofonowa, czyli pełne relikt 50 lat temu, a używane do końca lat 90. tak naprawdę. I tam sobie umarły właśnie przez płyty, które potem też umarły. Kolejna kaseta. I to jest ciekawe, pewnie fani motoryzacji od razu obczaili, co jest tutaj napisane. Schematy instalacji elektrycznej samochodu Tico. Tico, Centrum DU. I wiecie, że to może nawiązywać do FSO w Warszawie. Niestety to mocno już przemokło i nie widać tych pieczątek, a pewnie na tych pieczątkach właśnie byśmy mieli jakieś informacje. Schematy, sterownik klimatyzatora. To jest chyba zestaw jakiś zapłonowy. Chyba ten zestaw świec po prostu tych, czy świec, sorry. Zestaw układu zapłonowego z tymi cewkami razem ze spalonymi. Trochę słabe rozwiązanie, bo jak jedna padnie, to trzeba wymienić wszystkie 4. Nie podoba mi się taki pomysł. Są też kolejne jakieś takie graty.
Zobaczcie, spis inwentarza w pomieszczeniu 34B, to pewnie budynek zrobiony. Dziwne, bo miejscowość jest inaczej nazwana. 84 rok. Ja pierdzielę. Niezły klimacik. O, niezły. I zestaw pilotów od wszystkiego, dosłownie. Każdy pilocik. A to w ogóle są taki zestaw tych biczy wodnych do jakiegoś prysznica z hydromasażem i tak dalej. No jest trochę tych gratów. Ach, dobra. Teraz się okaże chwila prawdy, czy w ogóle było po co jechać te 100 parę kilometrów. O! Jestem mile zaskoczony. Fakt, nie ma płyty głównej, ale ja mam swoją, więc w sumie nie potrzebuję. Zresztą to też już niezbyt raczej chciało działać. Jest złącze Yamaha. To jest taki jakby standard w automatach, szczególnie tych starszych, że po prostu tutaj do płyty głównej łączą się wszystkie przyciski, ekran, dźwięk, wrzutnik monet. Więc jak ja wsadzę swój moduł, który zakupiłem tutaj u Chińczyków, no to teoretycznie powinno wszystko działać, więc wyciągam graty i testujemy. Dobra, mam kabelki do zasilania, jest to taki niestety bajzel. I co ciekawe, pewnie wielu z Was może właśnie kojarzyć to złącze tutaj. To złącze, bo to jest dokładnie takie same złącze, jak macie pewnie w komputerze stacjonarnym. Więc jeden kabelek cyk tutaj, drugi tutaj i drugi koniec domyślacie się, gdzie trzeba wstawić. Ja wezmę... Patrzę, wiesz, gdzie to kurna postawić, ale dobra, postawimy to tutaj. Dobra, no bo włączona była do tego. No okej. Co zaczęło trybić? Dlatego ja to na razie wyłączam i wracamy do środka i pokażę Wam, co za moduł mam. To, co przyniosłem, to jest taka biała skrzyneczka. Jest to taki gotowy moduł arcade, który ma po prostu to złącze Yamaha, dokładnie takie samo jak ten stary automat i też dodatkowo, bo to są wyjścia wideo w ogóle, ale on też daje ten sygnał właśnie taki stary, czyli CGA i zobaczymy, czy jak teraz tą magiczną płyteczkę wepnę po prostu tutaj, czy automat żyje, no bo to tak na dobrą sprawę trochę komicznie wygląda, że w sumie nie ma tutaj za wiele, tylko to wsadzamy i teoretycznie maszyna powinna działać. Och, dobra. Mam ten włącznik tutaj. Zasilacz się świeci. 5,7 V, ale chyba nie używałem w ogóle linii 5V z tego co... Czekaj, bo to tak ryzykownie. Kurwa, potencjometr znowu się kręci. No i tak. Tylko obrazu nie ma. Dobra, to było ściszone w ogóle. To jest jedno. Możemy zrobić po prostu restart. Wniosek jest taki, że niechętnie jest coś z tym obrazem. Mam awaryjnie, że tak powiem, opcję odpalania tego obrazu w inny sposób, że po prostu podstawimy sobie ten mały monitorek i sprawdzimy, czy działają przyciski. No właśnie, gdyby ten obraz jeszcze był. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Dokładnie. To nic nie kręci. To też nic nie zmienia, a to właśnie jest od samego ekranu. Typu jasność, kontrast i tak dalej. Byłoby słychać, jak... Musimy wdrożyć plan awaryjny, czyli to urządzonko, co pokazuje obraz. Co myślisz, że ten ekran będzie działał? Mam jeszcze drugi automat, więc mamy dwie szanse, że tak to ujmę. Dobra, to sobie wrzucimy tutaj. Zobaczymy, czy chociaż przyciski działają, wiesz, że da się nimi klikać.
zawsze w takich miejscach wszystko się wczytuje dłużej. Czekasz, aż ci się odpali, a... Dobra, i VGA. Proszę się kurna wczytać. Dobra, jest obraz z tego. Czyli to, co jest tutaj, to powinno być tutaj? Tak. Tylko patrzę, żaden przycisków jakoś niechętnie nam, że tak powiem, współpracuje. Aha, wszedłem w jakieś... Aha, ten jeden działa. Kurde, no. Akurat tym jestem zniesmaczony, bo to powinno po prostu normalnie działać i chyba się przeniesiemy na drugi. Bo jak na razie jedyny przycisk jaki działa, to ten do wchodzenia tutaj. Że trzeba tam ponaciskać ileś razy przez to, że było zastane. Tutaj jakby Magda Gessler powiedziała, że tutaj nie warto przychodzić. No idziemy do następnego. Dobra, podejście drugie. Czekaj, tutaj. A ten ma mniej przycisków w ogóle, by było zabawniej. Dobra, tutaj historia to jest raczej taka, to chyba te drzwi znowu. Wtedy przynajmniej jeszcze je widzieliśmy. No tutaj ta historia jest taka sama, żeby to w ogóle podłączyć. A, tylko czekaj, gdzie jest drugi koniec? Po prostu jeden tu, drugi tu. Czekaj, coś nam... Chyba, że ten podświetlenie przycisku nie działa. Tak, podświetlenie przycisku nie działa. A nie, teraz się świeci. Dobra, i tu wygląda to bardzo podobnie. Tam jest zasilacz, tutaj ten wrzutnik monet i to złącze, które jest nam teraz potrzebne. Tylko trzeba w dobrą stronę je włożyć, żeby nie upalić sterownika. Kurwa. To chyba jest ta sama historia, że ten... Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. I znowu nie odpala od razu. Kurwa, no. Jestem z deka zniesmaczony, że nie działa ten monitor, bo już sobie wyobrażałem zarąbiste foty i przebitki. Pozostaje nam jedno, czy działa chociaż klawiatura. Czy tam jest ten sam bug. Ciekawe dlaczego. I pewnie start znowu robi to samo. Czyli klika start, a wszystkie inne przyciski są jakoś kurna inaczej, czy co? I tu się właśnie pojawia ta cała rozkmina, że jechało się tyle kilometrów i, że tak powiem, dalej nie wiadomo jak to zrobić, żeby to mogło działać. Ja mam takie przeczucie, że chyba wspólny kabelek od tych przycisków po prostu nie jest jakby podłączony do masy tam dalej. Jak teraz to kurna szybko obejść? To jest to sterowanie tym monitorem, który raczej niechętnie chce żyć. Ach. No kurczę blade. No panie Pawle. Ja nie wiem, ale jest skrzynowali. To są normalnie w kupę połączone. Tak się nie da jakoś podnieść, żeby zerknąć tam, czy jakiś menel, czy... Kurna, uderzyłem kamerą w ten. Czy jakiś menel czegoś nie wyrwał tych przycisków? Co, może się coś... Ale właśnie zobacz, bo to jest dziwne, wiesz, że ten działa normalnie. No co działa? Tam trzeba wrzucić pieniądza. Wrzucanie pieniędzy się oszukiwało tak, że po prostu... A patrz, i kredyty lecą normalnie. No. No to dlaczego sterowanie nie działa? Ja tu myślałem, że sobie teknikę odpalimy już będzie, wiesz, a tutaj tu już oczekiwania kontra rzeczywistość. Kurde. Ty. No nie wiem, co to ta gierka się włączyła, ale w ogóle dziwna sprawa.
bo kliknąłem 2 przyciski naraz. Dobra, press start. Ta, to jest... Dobra. Street... Street Fighter EX plus Alpha. Dobra. Ty, co jest grane? Ty, pa. Chodzi po menu normalnie. Ja pierdzielę. A ja już to zacząłem hejtować, że to gówno nie działa. Jest, nie mam obrazu, ale mamy go tutaj. Dobra. I... A, press start to exit. Dobra, jak mam, czy mam potwierdzić? A, to jest drugi gracz, też działa teraz. Nie no, chyba się włącza w takim razie. Czy szansa jest taka, że będzie się dało na 2 grać? Przestawimy ten ekranik jakoś tutaj, może Street Fighter poleci. Boże, jak to jest zdradliwe. A nie, czy jakby cofnęło się do głównego menu. Street Fighter EX. Dobra, czekaj jeszcze raz. I okej, to zrobiło exit i to też zrobiło exit. To które zrobi... Ja pierdzielę. Ewidentnie nam brakuje przycisku. Przycisk brakuje? No dobre pytanie, którego? Wiem, że to urządzenie ma taki tryb serwisowy, że można jakby podejrzeć mapping przycisków. Jaki jest? Tylko czekaj. Był taki przycisk, który wychodził z gry. O, iOS po prostu. Muzyczka jest specjalnie zmieniona, żeby była... O kurwa. Jak ty trzeszczy wszystko. Nie wiem, jak to działa, nie? Dobra. O, dobra. To jest do góry. W sensie, wiesz, pokazuję, że na pełny ekran. To do góry, to do dołu, lewo, prawo i... Ty, no kurna, jakby się miało zgadzać. To jest A, to jest B, a to jest pewnie C. A, no w sumie ma to sens, że pierwsze 3 są przyczepione i na tym... Pewnie działa. Aha. Działa, tylko trzeba po prostu mocniej wcisnąć. Wszystko działa. A, to jest start i to jest start. I ten coin, jak go tutaj klikniemy, to pewnie... Aha. Nieważne, no. A, press start i A. To A to był... Nie, to był C. To był A, czyli ten i ten powinien wyjść z menu. No właśnie, no to działa jakby. A teraz chodzi po menu. Patrz, save settings and reboot, kurczę. Jest, dobra. Dobra. Ale w głównym menu nie działa. Ty, no kurna, nie kminie czemu działa, ale nie działa. Czemu nie mogę, bo start to jest to exit. To jest strasznie głupie, bo ja bym bardzo chciał co innego, że tak powiem, kliknąć. Cofnijmy się do tych ustawień. Może to tutaj trzeba zrobić. A, to będzie wejście. A, patrzcie, znowu, on się kurna zresetował te ustawienia, co za gówno. O! Patrz, teraz działają przyciski. Dobrze, pięknie. Tekenik 3 wlatuje na rejony. Mam nadzieję, że będzie się dało go włączyć. To znowu jest ten, że... Czekaj, bo włącza mi tamto, czy włącza mi to teraz? Chyba... Kurna, nie tą grę wybrałem. Pomyliłem się, że start znowu jest, wiesz co, na odwrót. Teraz chyba Tekenik wlatuje na rejon. Tutaj będzie bitwa w opuszczonym ośrodku początkowym. O, patrz, jakie kurna intro, ty. Mogę tam pominąć, żeby było szybciej. Arcade mode oczywiście, dobra. Kurna, potwierdziłem ruszając tym. Ale dobra, niech to zrobi. No zobacz, ten działa? Ten działa, tym też mogę... No to kurna, ty, no to można grać.
Trzeba z kamerę może jakoś ustawić na czymś. Jest stolik, dobra, ja tutaj widzę warunki do tego, że to się da nagrać, a przynajmniej chociażby nawet z jednej kamery. Czekaj, tu mamy stoliczek. Także panie Pawle, rundka w Tekena. Dobra, kąpeczek to tam ustawić, żeby raczej go chyba nie obrócimy. Włączę się. Masz statyw może? Tak, w samochodzie. Ale wiesz co, zawsze możliwe, że... Tak, możliwe, że na tamtym też to tak zadziała, jak już zmieniliśmy ustawienia w tym komputerku, wiesz? Myśmy też pod to jeszcze wzięli. Czekaj. Kurde, tego nie obrócę, wiesz? Chciałem go obrócić lekko, ale wykładzina się wkręciła, wiesz? Kurwa. Ach, jest. Zjebało? Nie no, nie rozjebało się, dobrze, co bym ci zamówił drugą. A nie, mówię, że może ten telefon Nie. nie rozpierdala. Dobra. Po tym jak zatonęło w tym, kurna, wiesz. Tak. Dobra, czekaj. Czy tu w ogóle... Daję, no ja pierdolę. Bo to jest taki zasięg, wiesz co, z dupy. Też czekałem tutaj dłuższą chwilę. Słuchajcie, zaraz będziemy grali w Tekena. Na takim oto sprzęcie. Nie, to jest niemożliwe, że to nadal działa. Cały czas te drzwi starczą, które się otwierają samoistnie i zamykają. Tam jeszcze dałem automat, ale ten bardziej żywy. Dobra, jak w ogóle wygląda obraz tutaj? Ty, no tak kurna znośnie. Myślę, że możemy zrobić taki manewr. Zapis po prostu. To będzie ścieżka po prostu z tego też. Dobra. Raczej chyba Tekken nie wymaga jakichś specjalnych... Wiesz co, to chyba trzeba przygasić, bo nie nam cienie robiło. A No, powiedz mi, to się czyta. Czy Czekaj. to nagrywa w ogóle? tego wiesz co, zastanawiam się, czy nie będzie nam zasłaniał, wiesz co, jak będziemy ręką... Taką próbę po prostu. No właśnie tak też rzuciłem, tylko tu ewentualne... To się nagrywa. Tak, włączyłem go, żeby nagrywał, wiesz? Kurna. Nie wiem, czy to... Dobra, coś tam pada tego światła. Dobra, klikamy start. Mam nadzieję, że znowu nie wyjdzie. Tak, tu A, żeby potwierdzić. Trochę tych opisów może nie widać, ale powinieneś móc wybrać sobie gracza, czekaj. No ty. A nie, ty. O, ty wybierasz. A, dobra, okej, player 1 wybiera, okej, dobra, no weźmiemy sobie. Ale czy sobie nie... A, bo to Czekaj, może trzeba ten tryb, ten drugi włączyć, że kontra po prostu... Poczekaj, czy ty możesz... Nie, tylko z kompem. A, poczekaj, ten moment. Bo pokazało się, że klik... A, i teraz... Że player 1, no dobra. Player 2, teraz ty wybierasz. Że to działa, to jest po prostu nienormalne. Okej, dobra. Ale jazda. Round one. Fight. Typu nie wiadomo co klikać. O nie, zaraz umrę. Takie nie czas pamięć 7 Kopy. O nie, zarąbał mnie. No szkoda, ten ekran nie działa, to już było po prostu sztos. Ale to maszyna jest do uratowania tak naprawdę. No tak, wystarczy wymienić monitor. A, bo to jest jeszcze jedna gierka. Nazwany kombosa, to jest na siebie. No czekaj. Dobra, teraz ogarnąłem, że jak tak się robi, to coś robi. No. O nie. Ach, dobra, jest 1-1. Ja pierdzielę. Okej, dobra. Kurna. No nie, kurna. Taktyka. Dobra, stwierdzam, że zobaczyłbym jeszcze resztę ośrodka, czy może jeszcze coś się tutaj uda odpalić, póki mamy jeszcze prąd, ale kurna, szkoda mi będzie tego automatu, bo bardzo chętnie bym go sobie, że tak powiem, powycierał i w ogóle wymienił monitor. Maszyna zlicza monety, złotówka, jedna gra, złotówka, tak. No tutaj mieliśmy wersję za darmo.
Ach, ale coś trzeba to wyłączyć niestety. Nie wiem, czym się to wyłącza. Pewnie jakoś tak. No, także siemanko. Pamiętacie może, że w ostatnim odcinku wrzuciłem taki mały konkursik na oto taką koszuleczkę, taki t-shirt. No, kolor może się nieco różnić, ale generalnie do rzeczy. Mówiłem tam o tym, że wybiorę spośród komentarzy jedną osobę. Myślę, że będzie to więcej osób. Wybieram w takim razie 3 plus jednego wspierającego, bo po przejrzeniu komentarzy widzę, że jest kilka ciekawych. Także to są te komentarze tutaj. Macie je teraz na ekranie. No i te osoby autorzy tych komentarzy proszeni są o to, aby napisać do mnie na tego maila tutaj, czyli kontakt@gourbex.pl. Ja wam wtedy odpowiem, żebyście umieścili pod tymi swoimi komentarzami w ramach takiej weryfikacji po prostu jakąś tam konkretną treść. To będzie komentarz najczęściej po prostu z jakimś słowem. No i oczywiście wtedy napisali mi, jaki rozmiar takiej koszuleczki was interesuje oraz podajcie wtedy namiary na paczkomat, czyli po prostu najczęściej jest to po prostu e-mail, numer i ten identyfikator paczkomatu. I tyle. Gratuluję, dziękuję wam bardzo za komentarze. Dajcie też znać, co sądzicie o takich pomysłach na takie koszuleczki i czy chcielibyście, żebym powrócił może do tematu sklepu, bo niestety miałem go na Tritresie, miałem go na Kapselu i te platformy już nie działają, więc obecnie muszę szukać jakiejś innej. No i nie jest to koniec tego odcinka. Jak widzieliście, udało mi się odpalić te automaty, także lecimy dalej teraz temat z prądem, bo jeszcze do tego ośrodka wróciłem chyba jakiś, nie wiem, miesiąc później, już nie pamiętam, bo generalnie on jest położony nad takim jeziorem, więc klimacik jest dosyć przyjemny, żeby tam się po prostu pokręcić, porobić sobie zdjęcia. Także wracamy do odcinka i odpalamy prąd. Siemano, siemano. Macie może nożyk albo scyzoryk, bo chcemy światło na korytarzu odpalić i w sumie nie wzięliśmy żadnego nożyka, ani nic. Nie, no klucz samochodu to nie będzie działać. Kurde, no. Nie wpadliśmy na to. Masz. Nie ma prądu, ale jak ja jestem, zawsze jest prąd. Masz? Tam? Daj, tylko ja to podkręcam. On jest trochę wyższy, będzie. Będzie łatwiej, dobra. I teraz możemy się zacząć zakładać, czy się zaświeci ten wzdłuż ten korytarz, czy nie. 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 Podtrzymaj mi piwo. Skąd ty się wziął taką próbówkę? Tu leżała? A mówisz, że nie masz żadnej. Mówiłam ci, że ten plecak jest bez dna. Ale chciałbym, żeby się zaświeciło. Możesz się zaświecić. Mariusz, możesz przygotować tutaj nasze źródło zasilania. O, no kurna, pięknie. No tutaj damy to, żeby się nie zgubiło. Dobra. Czekaj, tu mamy, o. Wiesz, że to są aluminiowe kable, dlatego ich nie ukradli. Więc dobrze. Dobra, a teraz gdzie idzie drugi? Ale zrobili tutaj plątaninę przewodów. To idź do tej lampy na pewno. No weź teraz kliknij w włącznik. Działa. A działa światło, ty. Ale tylko jedna się świeci, kurczę. Nad tobą. Wiem. Ale tylko jedna działa niestety. Kurczę, no. A ja chciałem, żeby się zaświeciła ta, bo fajnie na zdjęciu by wyglądała. Chociaż czekaj, może jeszcze. Myślisz? O, światełki by się świeci. A, tu też się włącza, ty. Ty weź kliknij. No, działa tutaj. No. Możesz ściemnić sobie lampę albo ten. Nie to, to na boku, ale to też pewnie bierze. No, w łazience, no. A tutaj też pewnie. O, widzisz? Dawaj, dawaj. Ciemnieje. No, jest. Też działa. Wiesz, jak tak migocze, to znaczy, że jest obciążona i pytanie, ile się jeszcze świeci. Czyli mamy normalnie ten... A, bo to jest poobcinane. Ej, ale co jest, że to... A, ty... A weź go włącz do gniazdka, tak teraz z ciekawości. Weź, odejdź.
Nie, czy jest oddzielny obwód w takim razie. A już myślałem. Ale świetne jest to, że się tak kręci. A, no ale wiem dlaczego nie działa. To mieli włączniki na Zigbee może, bo bezprzewodowe. A tutaj, cyk. Czyli tylko ta strona działa. A pan do kogo tutaj? Policja, proszę dowodzik. A, to ja nie mam, ja tutaj nic nie wyniosłem, a pilot jest ten. I nic w rękach nie mam. Ale mamy telewizor. Tylko nie działa, to jest ten problem. No cóż, musicie oglądać dalej, może się włączy. Dobra, koniec. Ale do tego telewizora możemy podejść. A to włączenie? Czekaj, to było tutaj. Tak, zobaczymy czy startuje po prostu. Okej. Dobra. Dobra. Podłączone do prądu i zaświeci czy wybuchnie. Dobra. Już wiem dlaczego nie działa. Dobra, teraz 3, 2, 1. Co to tam było jakieś... Jezu, jak creepy, weź jakbyś to w nocy tutaj odpalił. Może coś złapiemy, ty właśnie, bo tu była antena. Ale w sumie... Dobra, To już jest ta sprawa teraz wszystko. no właśnie, musielibyśmy mieć dekoder. Chociaż ja dekodery widziałem gdzieś tutaj. Kurna. Były gdzieś na górze chyba. Zła jest... jak to się nazywało? Flickering jest. No Bo jest 30 klatek do tego. tak, a czyli w ogóle ta przetwornica jest przerobiona, żeby dawała 60, dlatego nie było widać migotania na świetle. Teraz jest właśnie niego tak. No bo telewizor sam sobie generuje, wiesz, po prostu ten dla pala. Jak ogarnia telewizor, to jest dobrze. Jak ogarnia tło... Czekaj, zaraz musiał złapać telewizor. Ta głupia kamera. Dobra, jak widzieliście, światło tutaj działa w tych pomieszczeniach po boku, ale cel był inny. Cel był taki, aby zrobić fotę, jak się świeci ta tutaj... Ten kabel z tyłu, ta jarzenióweczka, ale niestety widzę, że to się nie udało. No dobra, pozwiedzaliśmy sobie. Ja już będę leciał na inny obiekt z Pawłem, także dzięki wielkie, że oglądaliście. Wpadajcie koniecznie do opisu, zobaczcie też inne moje filmy, w których po prostu coś tam odpalam. I tutaj serdecznie dziękuję moim wspierającym, dziękuję też mojemu montażyście Damianie, naprawdę dzięki wielkie. Wiem, że jest zmontowany dla Was odcineczek w takiej rozszerzonej wersji, także będzie dostępny już niebawem, wiem, obiecuję, ale będzie dostępny jakiś tydzień po publikacji tego filmu, więc tutaj to już jest taki pewniejszy temat. Wrzucę go oczywiście na Patronite'a, wrzucę go na YouTube'a, wrzucę też na Facebooka, tam w razie kogoś jakby tam nie było. I co? Lecimy do jakiegoś zupełnie innego miejsca, jeszcze nie wiem jak to będzie tam wyglądało, ale dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobało Wam się to włączanie, no bo tak na dobrą sprawę obiekt nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, ale to, że udało się uruchomić ten automat, co prawda bez obrazu, ale działał dźwięk i sterowanie, więc można było zagrać na mniejszym ekranie. I to mi pokazuje, że muszę zacząć budowę własnego automatu, co będziecie mogli śledzić na kanale po prostu Rafał. Także zachęcam tam do wpadnięcia. Wiecie, ogarniam 2 kanały, pracę i tak dalej, więc to jest systematyczność siada. Ale skupianie się na tych elektronicznych tematach i na po prostu tematach pracowych, bo to nie jest moje główne źródło dochodu ten kanał, no po prostu jest kosztem systematyczności, ale myślę, że będziecie zadowoleni. Także do zobaczyska. Cześć.